Siema, tu Wahacz. Chciałbym powiedzieć, zapraszam na test nowej Kii Ceed, ale nie mogę, ponieważ producent postanowił nazwać następcę tego modelu K4. Mamy tutaj jednak do czynienia z hatchbackiem o długości niemal 4,5 metra oraz w pełni spalinową gamą silnikową, zatem konstrukcyjnie wszystko się zgadza. Sprawdźmy, co ten model oferuje. Zostając jeszcze w temacie nazewnictwa modelu, to taki ruch producenta może wynikać z chęci unifikacji, ponieważ seria elektryków Kii ma EV i dalej numer w nazwie, uzależniony od gabarytów, zatem K4 dla spalinowca ma sens. Biorąc jednak pod uwagę, że w przypadku innych nowych modeli na benzynę taki zabieg nie ma miejsca, na przykład u nadchodzącego SUV-a Seltos, i też biorąc pod uwagę, jak dobrze zakorzeniona jest nazwa Ceed, to uważam tego typu podejście za błąd Koreańczyków. No ale jest to tylko nazwa, a przechodząc już do właściwego samochodu, to jego wymiary wynoszą dokładnie 444 cm długości oraz 185 cm szerokości dla hatchbacka, którego dostałem do jazdy, a także 470 cm długości dla kombi, zatem pomysł na nadwozie jest wyraźnie, powiedzmy, seedowy. Stylistyka K4 to już jednak typowe podejście znane z najnowszych modeli marki, które jest specyficzne i raczej będzie wywoływać bardziej wyraziste reakcje albo na tak, albo na nie. Ja do jazdy dostałem egzemplarz w wersji GT Line, która poza najlepszym wyposażeniem ma też pakiet stylistyczny zmieniający trochę zderzaki i progi, dorzucający też czarne lusterka czy większe 18-calowe felgi i wyraźnie poprawiający moim zdaniem wygląd nadwozia. Lakiery metalizowane czy perłowe wymagają dopłaty 3000 zł. We wnętrzu także mamy podejście stylistyczne znane z innych nowych modeli Kii i tutaj design jest moim zdaniem bardziej neutralny, a zarazem ze swoim uporządkowaniem i oparciem o poziome linie bardzo przyjemny dla oka. GT Line w kabinie wprowadza inny projekt kierownicy z trzecim ramieniem na dole, czarną podsufitkę oraz chyba najbardziej zwracające uwagę wykończenie foteli, gdzie pojawia się chociażby wytłoczone logo. Ogólnie jednak konstrukcja tych foteli nie uległa wyraźnym zmianom względem zwykłych odmian. Są one umiarkowanie miękkie, wygodne, takie neutralne, nie męczące też w dłuższej trasie. Pod kątem materiałów mamy wyraźnie inne podejście niż w Ceedzie, ponieważ tam stawiano na tworzywo o wyrazistej fakturze, a tutaj są one takie bardziej gładkie. Moim zdaniem prezentują się bardziej elegancko w K4, a też na podszybie czy w górnych częściach deski rozdzielczej dobrze wyglądają. Są też miękkie. Mamy również odpowiednio miękkie podłokietniki, dopiero w niższych częściach kokpitu, mało eksponowanych, zaczynają się twarde tworzywa. Jest także przyjemnie wyglądająca tutaj wstawka. Nie ma za to fortepianowej czerni, ani jakichś połyskujących dużych obszarów w kabinie, więc łatwo można utrzymać to wszystko w dobrej kondycji. Przełączniki działają odpowiednio, nie ma też żadnych problemów ze spasowaniem, zatem do jakości nie mogę się przyczepić. Wybór biegów odbywa się przy pomocy klasycznie wyglądającej dźwigni. Wokół niej mamy też kilka przycisków, chociażby do obsługi asystentów parkowania. W trochę dalszym sąsiedztwie mamy sekcję ładującą, jest indukcyjna mata, złącze 12V oraz dwa USB w standardzie C. Jedno może albo służyć tylko do ładowania, albo może też przesyłać dane. Fajnie, że można sobie w ten sposób te funkcje przełączać. Z tyłu mamy kolejne dwa USB w standardzie C. Jedno w standardzie A by moim zdaniem tutaj nie zaszkodziło, no ale ogólna ilość złączy jest odpowiednia. Panel klimatyzacji ma swój dodatkowy, niewielki, dedykowany ekran, gdzie interfejs wygląda cały czas tak samo, a najczęściej zmieniane funkcje, to znaczy siła nawiewu oraz temperatura, one mają swoje fizyczne przełączniki. Co sprawdza się w codziennym użytkowaniu, nie czułem tutaj braku takiego w pełni tradycyjnego panelu klimatyzacji. Trzeba brać jednak pod uwagę, że ten dodatkowy ekranik, patrząc z perspektywy kierowcy bez jakiegoś pochylania głowy, będzie przez większość czasu zasłonięty przez kierownicę. Na tej kierownicy przyciski rozmieszczone są w sposób niezmienny od lat dla Kii, co oznacza, że z lewej strony mamy sterowanie komputerem pokładowym oraz asystentami bezpieczeństwa. Z prawej strony mamy obsługę systemu audio, telefonu, jest też programowalny przycisk. Tą rolką dłużej ją wciskając można łatwo wyłączyć asystenta prędkości ISA. Jest to moim zdaniem wzorowe pod kątem ergonomii, zmiana trybów jazdy. Jest w niecodziennym miejscu, ale też wygodnym na dole kierownicy. Nowości Kia nie wprowadzała też na zestawie wskaźników. W podstawowej wersji mamy tylko w nim 4-calowy niewielki ekran do komputera pokładowego, a w bogatszych odmianach jest on już w pełni elektroniczny z wyświetlaczem 12,3 cala. Modyfikować można tylko to, co będzie na środku. Mamy te najważniejsze informacje związane z jazdą podane w sposób przystępny. Są też informacje z nawigacji, ale bez wyświetlania mapy oraz z asystentów bezpieczeństwa. Zatem jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, to szału pod kątem personalizacji nie ma, ale dostęp do tych kluczowych danych jest czytelny.
Z zegarami mam za to taki problem, że ich wyświetlacz ma powłokę wyraźnie odbijającą otoczenie. To samo można powiedzieć o wszystkich ekranach w kabinie, ale ten z zestawu wskaźników najbardziej zwracał moją uwagę podczas jazdy, gdy na przykład miałem ręce na kierownicy, no i te ręce wyraźnie się tutaj odbijały. Nie tak, żeby jakoś realnie pogarszać czytelność tych zegarów, ale zdecydowanie coś bardziej matowego byłoby lepszym rozwiązaniem. Wyświetlacz systemu inforozrywki już zawsze w standardzie ma 12,3 cala. Dostajemy tutaj najnowsze oprogramowanie stosowane w kijach, co oznacza, że na ekranach domowych mamy widgety albo bardziej interaktywne, albo po prostu skróty. W każdym razie można modyfikować ich kolejność. Też wchodząc na przykład w nawigację, można sobie wysunąć panel od prawej strony i podzielić ekran pomiędzy różne informacje. Podłużność tego ekranu można wykorzystać także w ustawieniach. Tutaj sporo rzeczy można dostroić, ale jest to przejrzyste, ponieważ nadrzędne kategorie zostają po lewej stronie, a te podrzędne pojawiają się po prawej. Mamy także takie rzeczy jak belka wysuwana od góry, jakość obrazu, reakcja na dotyk jest bardzo dobra. Jest także bezprzewodowa integracja z Android Auto czy Apple CarPlay, a przełączanie się po najważniejszych modułach może też odbywać się przy pomocy fizycznych przycisków tutaj. Zatem jest to bardzo dobrze pomyślane rozwiązanie. Wspominana na wstępie w pełni spalinowa paleta silników składa się z bazowej benzyny 1.0 TGDI 115 koni, która może być zestawiona tylko z 6-stopniowym manualem. Większy silnik 1.6 TGDI wymaga już obecności na pokładzie automatu, moc wtedy wynosi albo 150, albo 180 koni mechanicznych i wszystkie warianty nie mają nawet miękkiego układu hybrydowego. Ja do jazdy dostałem najmocniejszą benzynę i największy zarzut, jaki mam do tego układu napędowego, dotyczy jego współpracy z systemem start-stop. Problem polega na tym, że po wybudzeniu spalinowca, co dzieje się swoją drogą odpowiednio szybko, przez moment pomimo wciskania gazu samochód nie chciał czasami odpowiednio żwawo ruszyć. To skutkowało odruchem mocniejszego wciśnięcia prawego pedału, co z kolei powodowało w końcu zbyt ostrą, lekko szarpaną w niektórych sytuacjach reakcję. Co istotne, ta zwłoka nie jest na tyle duża, aby negatywnie wpływała na bezpieczeństwo, ale przy dłuższej jeździe miejskiej zaczyna to negatywnie zwracać uwagę. Po wyłączeniu systemu start-stop już taka przypadłość nie miała miejsca. Można to na szczęście łatwo zrobić przyciskiem koło dźwigni zmiany biegów, trzeba to jednak wykonywać każdorazowo po uruchomieniu silnika. Poza tym jest już ok. Automatyczna skrzynia biegów ma 7 przełożeń i ani nie trzyma ona przesadnie niskich obrotów, zatem problemów z niezdrowym dźwiękiem silnika nie odnotowałem, ani też nie trzeba na niej jakoś wymuszać redukcji i neutralnie wciskając pedał gazu odbroty wskakiwały na przykład na około 3000, ale przy niższych też można liczyć na rozsądną dynamikę. Maksymalny moment obrotowy wynosi tutaj 265 Nm i jest dostępny od 1500 do 4500 obrotów, co czuje się podczas jazdy. Skrzynia biegi zmienia odpowiednio szybko i też płynnie, zatem moim zdaniem dobrze współpracuje z silnikiem, całość nie zwraca na siebie za bardzo uwagi podczas jazdy. Benzyna ma także neutralny, typowy dla zwykłych czterocylindrowców dźwięk, a pod kątem dynamiki tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi K4 są moim zdaniem dobre i w pełni wystarczają do tego auta. Pomimo GT w nazwie, nie ma co tutaj liczyć na jakieś sportowe wrażenia, a po prostu normalnego, dynamicznego hatchbacka. Egzemplarz testowy sprawnie radził sobie także przy prędkościach autostradowych i jeśli ktoś nie obciążałby testowanej Kii bardzo mocno, to moim zdaniem wariant 150-konny w tym samochodzie powinien być dla większości osób wystarczający. Chociaż też z drugiej strony dopłata do 180 koni wynosi 4500 zł, zatem nie jest ona jakaś zaporowa. Wiele zależy od sposobu użytkowania i indywidualnych preferencji. Pod kątem spalania brak elektryfikacji najbardziej odczuć można przy prędkościach miejskich, ponieważ w Warszawie Kia K4 potrzebowała mi około 8 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to już okolice 5,5 litra, na ekspresówkach 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra, zatem ogólnie wciąż wartości są rozsądne. GT Line w przypadku K4 oznacza pakiet wizualny i producent nie chwali się zmianami mechanicznymi, przy czym nawet bez ingerencji w zawieszenie jest ono w testowanym modelu dosyć sztywne. Wciąż nie mamy tutaj do czynienia ze sportowym zestrojeniem, ale więcej czuje się nierówności niż w podwyższonych modelach Kii.
Ich ilość w K4 zredukować można wybierając inne wersje wyposażeniowe, które pociągają za sobą mniejsze felgi. Dla mnie takie podejście w modelu o niższym nadwoziu, który siłą rzeczy ma być bardziej nastawiony na właściwości jezdne, jest ok, bo nie jest też zbyt twardo, nawet na dłuższą podróż, ale warto brać ten aspekt pod uwagę, myśląc o K4. Przy takim zawieszeniu bardzo dobrze odnajduje się układ kierowniczy, który znowu nie jest ostry jak w hot hatchu, ale nawet na ustawieniach standardowych stawia wyraźniejszy opór. Mamy też brak opóźnień w reakcjach i dzięki temu testowana Kia prowadzi się naprawdę dobrze, nie ustępuje pod tym kątem Ceedowi moim zdaniem. Przy prędkościach miejskich mamy odpowiednio lżej pracującą kierownicę, też bardziej kwadratowe linie sprawiają, że wyczucie krańców na nadwozie nie jest tutaj przesadnie trudne. Kamera cofania występuje w testowanym modelu zawsze w standardzie, a system kamer 360 stopni o całkiem dobrej jakości bez dopłat pojawia się w testowanym GT Line, ale jego obecność na pokładzie nie jest moim zdaniem niezbędna, tylna kamera wystarcza. Cennik samochodu został złożony w standardowym dla Kii stylu, to znaczy mamy tutaj 3 półki wyposażeniowe L, M i GT Line, a także kilka pakietów, które pozwalają uzupełniać braki. Względem Ceeda możemy mówić o lekkiej podwyżce ceny wyjściowej, ale zarazem więcej dostaje się w tym modelu w standardzie, jak na przykład dostęp bezkluczykowy, aktywny tempomat, przednie czujniki parkowania czy kilka innych elementów, zatem nie mówimy tutaj o bajerach, a rzeczach naprawdę przydatnych podczas użytkowania i warto przez ten pryzmat patrzeć na cenę samochodu. Powoduje to również, że nawet decydując się na podstawową odmianę, można mówić już o rozsądnym poziomie wyposażenia i tak jak kiedyś wersja L była moim zdaniem optymalna ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, tak teraz spokojnie można kupić M, dorzucić ewentualnie pakiet Smart za 6500 zł, który eliminuje najbardziej zwracające uwagę braki, wprowadzając czujnik deszczu, podgrzewane fotele czy samościemniające się lusterko wewnętrzne i mieć już solidnego hatchbacka. Wersja L i GT Line zdrożały mocniej o odpowiednio 8 i 15 tysięcy złotych, ale w ich przypadku również można mówić o wzroście poziomu wyposażenia. Zwłaszcza widać to w testowanym GT Line, gdzie mamy już wszystko, co zostało do tego samochodu przewidziane, dostępne w standardzie, poza nie każdemu pasującym szyberdachem, który pozostał opcją za nieprzesadzoną kwotę 3500 zł i jest to dobra strategia. Jednocześnie takie dopakowanie GT Line powoduje, że mówimy w jego przypadku o przekroczeniu kwoty 150 tysięcy złotych, zatem jeśli ktoś chciałby, aby K4 lepiej wyglądała z zewnątrz, no to będzie skazany na płacenie za kompletne wyposażenie, a to akurat uważam za minus, bo nie każdemu takie rzeczy jak wentylacja foteli czy pamięć ustawień tego kierowcy będą potrzebne. Cenę samochodu, tak jak mówiłem wcześniej, różnicować można także układami napędowymi. Jak ktoś nie potrzebuje automatu czy większej mocy, to oszczędność 9000 zł przy wyborze najsłabszej benzyny z manualem będzie odczuwalna. Jeśli ktoś z kolei wybierze kombi, to jest ono droższe od hatchbacka o 6000 zł. Myśląc o umiarkowanym cenowo egzemplarzu w wersji L i z benzyną 150 koni za około 130 tysięcy złotych, można mieć go także w 3-letnim wynajmie długoterminowym za 1139 zł netto miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa przy 10% wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy, a dodatkowo po wpisaniu uwag do zamówienia na stronie hasła Wahacz Free można mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza jest jedną z rzeczy pojawiających się w standardzie w wersji GT Line. Mamy LEDowe paski na drzwiach oraz na desce rozdzielczej. Nic specjalnie wymyślnego, ale swoje zadanie rozjaśniania kabiny spełnia. Można modyfikować również kolorystykę tych elementów, a instrumenty pokładowe, one już niezmiennie podświetlone zostały na kolor biały, który jest neutralny i czytelny i ogólnie przyjemnie jest tutaj po zmroku, bez żadnych fajerwerków, ale nie ma się do czego przyczepić, również tego, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się podświetlenia. Przednie światła w K4 mają nietypowy projekt, który pod tym względem pasuje też do pomysłu na całe nadwozie, jak dla mnie kształt segmentów do jazdy dziennej, które mogą też zamienić się w kierunkowskazy, wygląda ok. Aktywacja drogowych odpala kwadraty w dolnej części lamp, co jeszcze moim zdaniem poprawia wrażenia wizualne. Wszędzie w tym modelu mamy LEDy, tak wyglądają w kierunkowskazach, w lusterkach. Z tyłu światła mają zbliżoną budowę do tych z przodu i do tej części nadwozia pasuje mi ona jeszcze lepiej. Ogólnie testowany model wyróżnia się wyglądem oświetlenia po zmroku i też zdecydowanie może się według mnie podobać.
Światła drogowe, które pokazywałem, pojawiają się w wersji L. Nazwane zostały Star Map ze względu na obecność drobnych punktów, ale pod kątem technologii w K4 można liczyć jedynie na statyczne LEDy i szkoda, bo w topowej wersji i przy podwyższeniu jej pozycjonowania światła matrycowe mogłyby moim zdaniem znaleźć się na pokładzie, chociaż jako opcja. Jest jednak jak jest i LEDy w testowanym modelu radzą sobie dobrze, bo mamy naprawdę mocny strumień światła, też odpowiednią precyzję odcinania obszaru jasnego od ciemnego, więc jak na rozwiązanie bez adaptacyjności nie mogę im nic zarzucić. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni, ale gdyby konfiguracja wzrostowa była inna, warto brać poprawkę, że oparcia foteli są twarde. Szyberdach nie pogarsza ilości miejsca nad głową, ponieważ tutaj już linia dachu podwyższa się do normalnego poziomu i ja, prostując się, lekko co najwyżej stykam się włosami z podsufitką, ale bez żadnego garbienia. Tunel środkowy jest w K4 w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, można w niej znaleźć rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego modelu ma 437 litrów pojemności, dostajemy tutaj bardzo niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach w kufrze mamy po haczyku z każdej strony, z lewej jest także złącze 12V, pod podłogą jest przestrzeń z potencjałem na dojazdowe koło zapasowe. W testowanym egzemplarzu znalazł się zestaw naprawczy. Składając oparcia tylnej kanapy dostaje się maksymalne zdolności ładunkowe samochodu 1217 litrów, ale i podłogę z wysokim uskokiem niemożliwym do zniwelowania. Podsumowując, w przypadku Kii K4 nie warto moim zdaniem patrzeć na nazwę czy specyficzny wygląd, ponieważ poza tymi aspektami samochód ten jest wiernym następcą Ceeda, to znaczy jest hatchbackiem bez żadnych udziwnień w sposobie obsługi czy w palecie silników, a przy okazji zapewniającym naprawdę dobre właściwości jezdne jak na model bez sportowych aspiracji i to wszystko wpływa na fakt, że oceniam ten samochód wysoko, bo coraz mniej jest nowych modeli o takim bardziej oldschoolowym, ale też działającym według mnie charakterze. Testowany egzemplarz jest pokazem tego, jak dobre może być K4, ale okupione jest to już wyraźną podwyżką ceny i osobiście uważam, że takich konfiguracji nie ma co specjalnie wybierać, chyba że ktoś po prostu chce i może. Ale już trochę doposażona wersja M albo L bez dodatków i ze słabszą 150-konną benzyną oznacza kwotę w okolicach 125-130 tysięcy złotych za auto, w którym na pokładzie już niczego nie brakuje i które dobrze powinno dać sobie radę w codziennym użytkowaniu. I to wszystko, co przygotowałem o K4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!